Witamy serdecznie wszystkich, witam Cię. Witam Ciebie, witamy całą naszą rodzinkę, która rezonuje z nami. Zapraszamy na bajeczki o dziwnej i takiej, niesamowitej treści, z soczkiem z gumi jagód oczywiście. Dobra, tą kamerę. Zaprasza Was cała wioska Smurfów, zapraszają Was gumisie, zapraszają Was przede wszystkim Żwirek Muchomorek, bo to bajeczki z mchu i paproci. Zapraszają Was wszystkie postacie bajkowe, które współpracują z nami i które znaliście już z młodości. Czym się kamera zaczyna psuć. Daj mi spokój, te ostatnie dni to jest... Się cuda dziwy dzieją. Nie dość, że na patencie wisi tak, że lada moment może slecieć. To jeszcze kurde się psuje. Dzisiaj przedstawimy Wam jako jedną z ofren kubity królewskie. Są to bransoletki, ale jest to bardzo stara, antyczna technologia. Pochodzi ze starożytnego Egiptu. Kubity są wykonane z czystej miedzi i mamy 3 rodzaje. Jedne są pokryte złotem, drugie platyną, a trzecie rutenem. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra. Kubity harmonizują naszą energię całego ciała, dzięki czemu ta energia nasza jest na jednym poziomie cały czas, wyrównana, co jest najważniejsze. Pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie. Tam go znaleziono. Ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorbery i tym podobnie. Wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola toksyjnego, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostaje zharmonizowane, ale również wzmocnione. Zauważono, że u ludzi, którzy tego używają, poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry w naszym organizmie. Również bardzo dobrze czyści nam tutaj wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe, ponieważ kiedy tutaj znajdują się jakieś zanieczyszczenia w naszej podświadomości, bardzo często blokują nas przed życiem. Na przykład jeżeli mamy jakieś założone blokady. Kubit królewski zajmuje się oczyszczeniem tych wszystkich struktur. Wzmacnia nasze meridiany. Dlatego przepływ energii jest dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo często wzmacniają naszą intuicję, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakichś rzeczy, prorocze sny, bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócone przez zanieczyszczone pole elektromagnetyczne i także przez fale radiowe. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się go chciały uczepić, zostaną zneutralizowane przez tą wirującą energię, czyli ten wir toksyjny. Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii, ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są zrobione na zasadzie świętej geometrii. Każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców. Kubit królewski posiada częstotliwość 144 MHz. Jest to częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas wspomaga. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych emocji i rośliny. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych, geopatycznych, ale także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty tego typu. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, materializują się o wiele szybciej, bo one wzmacniają naszą energię. Dokładnie. Kubity są naprawdę niesamowite. My się w ogóle z nimi nie rozstajemy. Non stop. Tutaj mam na szyi. Nawet ten jeden, który za dnia noszę. Drugi jest cały czas ze mną na ręce.
nie ściągamy. Żonka to samo cały czas nosi. Ona bez nich już nie umie funkcjonować, po prostu no dużo więcej energii, no i nie chce sobie tego odbierać, żeby to zdejmować. Gdziekolwiek by nie robiła tego, to zabiera zawsze ze sobą. Ja tak samo. Cały czas noszę. Jeszcze te charmsy tutaj też mam, tylko to będę musiał zdjąć, żeby wam pokazać. O. Charmsy też są na nim pozapinane. Różne. O, może tak będzie lepiej widać, chociaż tak się świecą, że widzę, że światło odbije od nich. Także ten na szyję na noc ściągam, bo on jest taki dość sztywny, no to w tym by się źle spało, ale na ręce jest cały czas do kąpieli i wszystko. Co bym nie robił, cały czas jest na ręce. No też tak. Że moi drodzy, jak ktoś chce, nic na siłę oczywiście, to zerknijcie sobie do opisu. Tam macie linka do nich, macie tam też specjalny upust tylko tutaj dla was, dla widzów, kod 30% zniżki, który wam daję, bo dla wszystkich, którzy tam kupują spoza mojego kanału tutaj, no to niestety nie mają tego i muszą płacić tą wyższą cenę. Wy macie tutaj tak to zrobione, żeby dla was to było naprawdę jak najmniejsza ta cena, już naprawdę mniej się nie da, bo też to pytacie, no nie da się po prostu, bo oni muszą mi podatki popłacić od tego wszystkiego, a podatki to mamy wysokie w naszym kraju. Wszystkie opłaty, fabryka, ludzie, którzy muszą to zrobić, prąd i tak dalej, to wszystko jest w tym i taniej się już naprawdę po prostu nie da. My naprawdę to grosiki z tego po prostu wszyscy mamy. Bo jest ten upust dla was, te 30%, to jest praktycznie zysk, który powinien być dla nas wszystkich, to on jest dla was tutaj dany, żebyście wy po prostu mogli z tego korzystać, a naprawdę mało zostaje z tego, bo pytaliście o to, także od razu do tego nawiązuję, że to nie jest tak, że mamy z tego nie wiadomo jakie kokosy, bo tak nie jest po prostu. Także oddaję głos do studia dalej. Teraz przechodzimy do kąciku uśmiechu. Pani pyta się na lekcji uczniów, jak wygląda święty Mikołaj. To dzieci mówią, że ma brodę, worek z prezentami, czerwone ubranie. Jeszcze Jasio się zgłasza i mówi, że ma duży tyłek. Pani się pyta, dlaczego tak myślisz, Jasiu? Na to Jasio mówi, bo tata powiedział, że pod choinkę dostanę dużo kupę. O kurczę. Jasio poszedł z tatą do cyrku. Podczas przedstawienia z uwagą obserwuje, jak mężczyzna przebrany za kowboja jeździ wokół areny na koniu i rzuca nożami w ścianę, pod którą stoi kobieta. Widzowie klaszczą. Z czego się oni tak cieszą? Dziwi się Jasio. Przecież ani razu nie trafił. O kurczę. To jeszcze jeden. Przed lustrem stoi goły mężczyzna i podziwia swoją męskość. 2 centymetry więcej i byłbym królem. Na to żona. 2 centymetry mniej i byłbyś królową. O. Spotykają się trzy dziewczynki i idą. Jedna mówi, moja mama to ma naprawdę wielką buzię. Ona potrafi całą kanapkę jednym ugryzieniem wziąć do buzi i zjeść. A to druga mówi, to jeszcze nic. Moja to potrafi całą bułkę naraz zjeść za jednym kęsem. Na to odzywa się trzecia, mówi, wiecie co, to wszystko to jest nic. Moja mama potrafi cały telewizor wziąć do buzi. Jak telewizor? Pytają się zdziwione pozostałe dwie. No wczoraj przecież słyszałam. Tato mówi wieczorem do mamy, gaś telewizor i bierz go do buzi. Tak też można. Dziś. Może tu najpierw.
Dobrze, najpierw powiemy o sytuacji u Stefana Bergnsa, co się dzieje. Jest to geofizyk i co się teraz dzieje na Słońcu. Dzieje się teraz coś niesamowitego ze Słońcem. Czegoś takiego być może nie widzieliśmy od dziesięcioleci. I istnieją pewne dane, które to potwierdzają. Liczba plam słonecznych gwałtownie spadła. I to spadło o około 50%. Jeżeli przyjrzymy się historycznym danym dotyczącym plam słonecznych, to jest to bardzo, bardzo nietypowe. I jeśli przyjrzymy się najnowszym zapiskom sięgających XIX cyklu słonecznego, końca lat 50., początku lat 60. i wszystkich późniejszych, nie zauważymy tak dużego spadku liczby plam słonecznych w okresie maksimum aktywności słonecznej. Jednym z powodów, dla których liczba plam słonecznych spadła tak gwałtownie w ciągu ostatnich 2 tygodni, a właściwie od początku maja 2025 roku, są gigantyczne dziury koronalne na Słońcu. I to jest 9. obrót tej dziury koronalnej. A gdy po raz pierwszy pojawiła się na Słońcu podczas swojego 9. obrotu, zakładamy, że nieco się zmniejszyła od 8. do 7. obrotu. Otwory koronalne stają się coraz większe, anomalnie większe. Dziury koronalne emitują strumienie o dużej prędkości do wiatru słonecznego, a kiedy uderzą w Ziemię, następuje szereg efektów geofizycznych. Istnieje silny związek między uderzeniami szybkich strumieni a nasileniem się ekstremalnych zjawisk pogodowych na planecie, a także między trzęsieniami Ziemi o dużej magnitudzie i wzrostem globalnej emisji energii sejsmicznej. Właśnie mieliśmy burzę geomagnetyczną G2 w wyniku tego uderzenia, silniejsze niż oczekiwano. Niespodziewanie 17 maja mieliśmy naprawdę poważną burzę słoneczną. Liczba plam słonecznych najprawdopodobniej spadła drastycznie, ponieważ dziury koronalne nie mają plam słonecznych na swojej powierzchni. I tam dzisiaj też widziałam, też znowu było. Nie wiem, czy to sięgało Ziemi, bo tam jeszcze do tego nie doszłam, ale znowu też było. Także jest jak coś zaczyna się dziać ostrego, tak bym powiedziała. No. Teraz bym chciała przeczytać odczyt na temat przerw w dostawie prądu od Tarot by Izabela. I będę mówiła słowami autorki tutaj. Przerwy w dostawie prądu dotknęły kilka tygodni temu różne państwa Europy. Przykładem może być Hiszpania, Portugalia i południowa Francja, ale tam więcej było. Postanowiłam nagrać film, odczyt na ten temat. Było wiele wyjaśnień, dlaczego tak się stało. Cała Hiszpania była w całkowitej ciemności. Żadnej komunikacji, nigdzie nie było prądu. Ludzie byli naprawdę przestraszeni. Mówiono, że był to cyberatak. To był oczywiście kraj na R. R jest ostatnio powodem wszystkiego złego, co się dzieje na tej planecie. Niektórzy mówią, że to zmiana klimatu, pogoda, że to wahania temperatury spowodowały awarię sieci elektroenergetycznej w kilku krajach, że to również mogło być spowodowane nowym Zielonym Ładem. Cała Hiszpania przeszła na zieloną energię i to mogło być przyczyną. Jest wiele wyjaśnień, ale niezależnie od wyjaśnień przyjrzę się tym przerwom w dostawie prądu. Jeśli możemy spodziewać się ich więcej, gdzie i tak dalej. I żeby to zrobić, zajrzę do mojej szklanej kuli, kart tarota i kart wyroczni i kości, żeby zobaczyć, czy mają coś więcej do dodania do tej awarii zasilania. I tutaj znowu wtrącę, jak ktoś nie wie, Izabela to nie jest
taki ktoś, co czyta z tego, tylko ma przekazy. Sama to zresztą potwierdziła kiedyś, także to się tam sprawdza w dużej mierze. Co tam może się dziać? Ale zanim zacznijmy, muszę się przez chwilę skupić. Pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, to nie jest pierwsza duża rzecz. Będzie się zdarzać częściej i będzie w to zaangażowanych więcej krajów. Nie tylko te widzę, że kraj po kraju w Europie robi się czarny, ale także w USA zrobi się czarny. Ale te zakłócenia, te nadchodzące przerwy w dostawie prądu są dość szybkie. To tak, jakby zrobiło się czarno, a potem nie zajmie to wiele godzin ani dni, bum, i prąd wróci. I będzie bardzo niestabilny. To trochę tu, to trochę tam. Będzie więcej przerw w dostawie prądu. To będzie bolesne przebudzenie dla ludzi na całym świecie. Że ta odnawialna energia może nie jest najlepsza. Ludzie będą chcieli mieć inne źródła energii. To tak, jakby przygotować ludzi na nowy rodzaj energii. Energia, która nadejdzie w przyszłości, nie mogę powiedzieć dokładnie kiedy, będzie darmowa i nie będzie kontrolowana przez rządy ani duże firmy energetyczne. Nie, nie, nie. To będzie jak globalna sieć darmowej energii. A jeśli masz tylko jakiś rodzaj anteny, urządzenia, możesz się do niego po prostu podłączyć i mieć tyle energii, ile chcesz. Zanim to nastąpi okres dużego zamieszania, dużo stresu dla ludzi, kiedy zabraknie prądu i wszystko będzie czarne. Szczególnie dla krajów zachodnich. Zawsze dobrze jest być przygotowanym w domu, mieć kilka dodatkowych świec, kilka latarek i coś, czego można użyć w razie dużej przerwy w dostawie prądu. Może być dość przerażająco, jeśli utkniesz w windzie lub tunelu lub czymś takim. Ponieważ widzę duże lotniska na naszej planecie i samoloty są uziemnione, pasażerowie z walizkami, mnóstwo z nich i nie mogą nigdzie polecieć. To tak, jakby personel chodził i dawał ludziom jedzenie, wodę, ponieważ utknęli w swoich samolotach, na lotniskach lub stacjach lub czymś takim. Widzę, że we wrześniu tego roku nadchodzi duża awaria. Wiele turbin wiatrowych zostaną wyłączone z użytku, ponieważ nie są tak dobre dla natury lub dzikiej przyrody, lub naprawdę nie produkują aż tyle energii elektrycznej, ile powinny. Złożono wiele obietnic, ale te obietnice okażą się fałszywe. Tylko po to, aby wycisnąć więcej pieniędzy od ludzi na wszystkie te tak zwane zielone umowy. Te przerwy w dostawie prądu nie dotkną wschodnich części, jak kraina R i wiele krajów Ameryki Południowej, ale także wiele krajów Afryki. Będzie wiele dyskusji, jak to się stało. Tak zwane biedne kraje w Afryce mają prąd, a my tutaj na zachodzie nie mamy. Będzie ich więcej. I nie jest to spowodowane żadnym atakiem ze strony kraju na R. To cała sieć i chciwość sprawiły, że się to stało. I będzie to pewnego rodzaju przygotowanie dla ludzi na nową technologię, która nadchodzi z błogosławieństwem darmowej energii, nieograniczonej darmowej energii. Dziwne jest to, kiedy wszystko się zawali, nawet jeśli jest to straszne i przerażające. Może być bardzo niebezpieczne, to obudzi ludzi i ludzie zaczną się ze sobą komunikować, pomagać sobie, rozmawiać ze sobą i to tak, jakby odzyskali swoje człowieczeństwo. Nie mogę dokładnie przewidzieć, kiedy to się stanie. To trochę odległa przyszłość, ale to ma związek z czymś zupełnie innym.
I to ma związek z jakąś energią kosmiczną lub energią, z jakimś rodzajem energii pochodzenia z kosmosu. Innym rodzajem technologii, która w krótkim okresie wprowadzi całą planetę w stan zaciemnienia. Jak ustechka, a potem to wraca. Jakiś rodzaj zmiany. Ludzie mieszkający poza dużymi miastami mają swoje domki lub domy, kominki itd. Są bardziej przyzwyczajeni do przerw w dostawie prądu podczas burz, mroźnych zim lub dużych opadów śniegu. Są na to lepiej przygotowani. Ci ludzie nie będą tak cierpieć, ponieważ zawsze mają zapas alternatyw na wypadek przerwy w dostawie prądu. Ale to może być bardzo, bardzo przerażające i wiele osób wpadnie w panikę. Mam tu silne przeczucie, pokazuje mi Niemcy. To tak jakby Niemcy były następne w kolejce do dużej przerwy w dostawie prądu. A Niemcy są połączone z Danią. A na południu i w środku Danii również będzie on-off, 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 czyli załączone, wyłączone. Tutaj w Szwecji widzę, że jeśli mamy całą Szwecję, to tak jakby w różnych miejscach, miasteczkach, obszarach zrobi się ciemno i znowu zrobi się ciemno i znowu zrobi się ciemno i znowu. To dość dziwne. W tym okresie widzę wiele samolotów wojskowych. Będzie więcej przerw w dostawie prądu i pojawią się naprawdę duże. To niebezpiecznie złe. To będzie sposób, aby obudzić wielu ludzi, że zobaczą, jak ich rządy prały im mózgi, aby wierzyli w jedną rzecz, gdy prawda jest czymś innym. Teraz wezmę kilka kart do tego pytania, aby zobaczyć, czy karty mają coś więcej do dodania. Jest głębsze znaczenie tych nadchodzących przerw w dostawie prądu. Przede wszystkim wielu z Was wie, za rachunki za prąd, który otrzymujemy, stoi wiele chciwości, wiele żądnych władzy i pieniędzy ludzi. I tak dzieje się od dłuższego czasu. Te przerwy w dostawie prądu będą sposobem na ujawnienie całej tej chciwości, całej tej korupcji, ale także przypomnieniem dla nas, że nie powinniśmy być zbyt zależni od elektryczności. Powinniśmy pamiętać, jak było przed elektrycznością, a w przypadku przerwy w dostawie prądu będziemy mogli podróżować lekko lub uprościć życie. Będziemy mogli żyć bez elektryczności, mieć jakiś plan B i plan C na wypadek, gdyby tak się stało. Kiedy zagłębimy się w głębsze znaczenie, wiele okropnych rzeczy działo się i niestety nadal się dzieje. W jakiś sposób niektóre z tych przerw w dostawie prądu, które nadejdą, zostaną połączone, aby pomóc uwięzionym, tym najmniejszym, aby wydostać ich z węża, w cudzysłowie, uwolnić ich od tych złych. Aby to zrobić, muszą to zrobić w jakiś tajny sposób, w ciemności, aby móc w jakiś sposób rozprawić się z tymi miejscami, kiedy te przerwy w dostawie prądu uderzą, ponieważ będzie ich więcej, będzie wiele obaw, wiele osób zacznie rozmawiać, zacznie zadawać pytania. Dlaczego? Jak? Jak powiedziałam, sposób na wybudzenie wielkich mas z głębokiego snu. Ludzie zdadzą sobie sprawę i być może zaczną przyjmować nowe rozwiązania w zakresie elektryczności lub energii. I to będzie całkiem wspaniałe, ponieważ będą czekać na inny sposób otrzymania energii. I tym razem będzie ona darmowa. Współczesna natura, wtedy mamy trzeci jej aspekt. Natura już jej nie będzie miała. Wyrządzono tej planecie tak wiele szkód z powodu chciwości, władzy, energii
a matka natura w pewien sposób się broni. W jakiś sposób? Ponieważ nie jest zrównoważone dalsze wysysanie tej planety, tylko po to, aby mieć trochę energii, kiedy istnieją już różne rodzaje sposobów i źródeł, aby mieć darmową i czystą energię. Nie dotyczy to turbin wiatrowych, ogniw słonecznych ani baterii litowych, które są naprawdę potworne dla klimatu, ale także produkcja wszystkich tych paneli słonecznych odbywa się przy użyciu toksycznych chemikaliów i tak dalej. Matka natura, jakiś rodzaj technologii, która może być pozaziemska, wyższa, wiedza zamiast tego zostanie zaoferowana. I będzie to świetny sposób na uratowanie planety, natury, ludzi, zwierząt i roślinności, wszystkiego na tej planecie. Istnieją różne poziomy tych przerw w dostawie prądu, ale nadchodzą duże zmiany, duże przesunięcia. Dla wielu będzie dość trudno zaakceptować te duże zmiany darmowej energii i innego rodzaju energii, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Ci u władzy, strażnicy wieży strzegli tych sekretów dotyczących darmowej energii bardzo, bardzo mocno i bardzo, bardzo silnie i naprawdę włożyli wiele wysiłku i pracy, aby utrzymać nas jak zakotwiczonych, więc nie będziemy w stanie dostrzec innych możliwości. Darmowa energia nie jest opłacalna. Nie można zostać multimiliarderem dzięki niej. Ale kwestia darmowej energii jest naprawdę ukrytą starą wiedzą. Jest bardzo sprytna i bardzo czysta, niezależna od niczego, niezależna od żadnej dużej firmy energetycznej. Każdy może mieć tyle, ile potrzebuje za darmo. I to jest autentyczna, prawdziwa energia. Ale jest też energia kosmiczna. To energia, która już istnieje i zostanie rozdana za darmo. To naprawdę stara wiedza, która zostanie ponownie wskrzeszona. I to było pytanie na temat przerw w dostawie prądu od Izabeli. Także dzieje się. No, Dzieje się to, czego jeszcze nigdy się nie działo. dokładnie. Jest ciekawie. Hmm. Teraz chciałam wam przeczytać drugą część bajek z mchu i paproci, ale spod mchu i paproci. Będzie to detoksyk dla eliksirowanych. Magnez odgrywa wiele kluczowych ról w organizmie, takich jak wspieranie funkcji mięśni i nerwów oraz wytwarzanie energii. NAC, prekursor glutationu, zapewnia różnorodne ochronne działanie przeciwutleniające, blokuje uszkodzenia DNA, wzmacnia wszystkie narządy, w tym mózg, rozpuszcza śluz, poprawia oddychanie i problemy z oddychaniem. NAC wzmacnia układ odpornościowy, wzmacniając przeciwciała, zwiększając glutation, który zwalcza choroby i starzenie się. NAC istnieje już od kilkudziesięciu lat i udowodniono, że jest bardzo bezpieczny i nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Glutation jest najsilniejszym przeciwutleniaczem w organizmie i przeciwdziała szkodliwemu działaniu tlenku Fe-NU. Organizm ludzki wytwarza glutation w sposób naturalny, ale wraz z wiekiem i wchłanianiem toksyn jego produkcja spowalnia. Dzieci mają naturalnie wysoki poziom glutationu. Glutation jest specyficznym dla organizmu przeciwutleniaczem, którego komórki potrzebują do funkcjonowania i przetrwania. Kiedy zachorujesz, poziom glutationu może spaść. Selen, pierwiastek śladowy, naturalnie występujący w wielu produktach spożywczych i dostępny jako suplement diety. Selen niezbędny pod względem odżywczym dla człowieka. Jest składnikiem
ponad 20 selenoprotein, które odgrywają kluczową rolę w reprodukcji, metabolizmie hormonów tarczycy, syntezie DNA oraz ochronie przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i infekcjami. Kwercetyna ma znaczną zdolność zakłócania replikacji celebrytki oraz wielostronne działanie przeciwzapalne i hamujące trombinę. Witamina DCA wspomaga proliferację komórek odpornościowych, stymuluje peptydy przeciwdrobnoustrojowe, cytokiny i proliferację komórek odpornościowych, poprawia integralność błony śluzowej, przeciwutleniacz, chroni zdrowe komórki, aktywowane komórki odpornościowe, działa koordynuje komórkową odpowiedź immunologiczną. Cynk niezbędny do wiązania i optymalizacji śmiertelności komórek odpornościowych. Promuje enzymy zeolit. Silnie przyciąga wiele metali ciężkich, w tym rtęć, ołów, kadm i arsen. Wiąże się również i usuwa wiele substancji chemicznych, takich jak fluor i chlor, eliminując wszelkiego rodzaju wolne rodniki, a także odwraca ostre reakcje chemiczne i alergiczne, a wszystko to bez usuwania niezbędnych składników odżywczych z organizmu. To sprawia, że jest to maksymalny detoksykator. Herbata z igieł sosnowych, kopek włoski, anyż gwiazdkowy zawiera kwas shikimowy, wysoki poziom przeciwutleniaczy i właściwości chroniące DNA. Korzeń mniszka lekarskiego blokuje interakcję pomiędzy ACE2 i tym po eliksirze tym myślnik-kiem i jego wariantami. Olej z nasion czarnuszki jest naturalną alternatywą dla iwer.me/tyny. Nigella sativa jest od wieków stosowana w medycynie tradycyjnej. Olej z nasion jest skuteczny przeciwko wielu chorobom takim jak ten, co do tyłu chodzi, powikłania sercowo-naczyniowe, cukrzyca, astma, choroby nerek. Jest również skuteczny przeciwko tworowi układu płuc, nerek, wątroby, prostaty, piersi, szyjki macicy i skóry. Kwas fulwowy i szylajt, od dawna stosowane w medycynie tradycyjnej, zmniejszają stany zapalne i wzmacniają odporność. Kwas fulwowy został dobrze zbadany pod kątem jego wpływu na zdrowie układu odpornościowego i stany zapalne. Popraw odporność na choroby, zwiększ swoją obronę immunologiczną, zwalcz stany zapalne, choroby przewlekłe i zwiększ aktywność przeciwutleniającą. Biofibryna jest enzymem proteolitycznym, proces znany jako proteolioza. Pomaga rozpuścić BIA-K. Istnieje ponad 700 zidentyfikowanych enzymów ludzkich, a każdy enzym zachodzi w specyficznej reakcji biochemicznej z udziałem określonej substancji. Nie kupuj roślin traktowanych neonikotynoidami. Powtarzam, nie kupuj roślin traktowanych neonikotynoidami. Pszczoły zabierają pyłek z powrotem do ula i karmią nim lęk. To jest główna przyczyna załamania się kolonii. Neonikotynoidy są w większości zakazane w Europie. Ważne jest, aby nie kupować tych roślin. Pamiętaj, aby udostępnić ten post. Od Cruel History. Teraz od Cosmic Life Force. No. Barbara O'Neill o pojemności płuc. Ta sezonowa grypa, przeziębienie którego doświadcza wiele osób, jest wyjątkowo trudne dla płuc.
Uważam, że jest to mieszanka zwykłej grypy, zmutowanych rzeczy, wydalania eliksirów, osłabionego układu odpornościowego, niższej energii emocjonalnej, zamieniających się w śluz szkodliwych składników przetworzonej żywności, wyższej energii powodującej obawy i możliwości ataków biologicznych w kieszeniach różnych obszarów. Chroń siebie i swoją rodzinę. Teraz jest wymienione: herbata z liści dziewanny korzystnie wpływa na płuca. Głębokie oddychanie może być bardzo skuteczne i korzystne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Termin sezon grypy to niebezpieczne pojęcie, które zostało przyjęte przez zbiorową świadomość, aby znormalizować bycie chorym. Od Cosmic Light Force. Ziemia jest przekształcana z ciemności w światło, w najbardziej galaktycznej operacji, jaką kiedykolwiek widziano. To planetarne wydarzenie wyzwolenia to coś, co najpierw musiało się wydarzyć w tobie i dopiero wtedy miało się objawić na zewnątrz. W rzeczywistości najpierw osobiście, a potem zbiorowo. Dzieje się to na subatomowym poziomie biologicznym w tobie. Ta galaktyczna, kosmiczna siła światła wystrzeliwuje potężne 40+ hercowe fale świetne fotonów gamma, aby wzmocnić eteryczną siatkę świetną, która służy jako nowy krystaliczny szkielet dla nowej Ziemi. Ta siatka świetna jest aktywowana bezpośrednio nad starą matrycą 3D, ponieważ fizyczna struktura systemów matrycy Ziemi jest ulepszana. Duże ostatnie napływy światła gamma wyzwalają główne aktywacje DNA w całym życiu na Ziemi. Światło gamma to specjalne spektrum światła emitowane w postaci różnych fal, których poziomy zwiększają się z dnia na dzień, aby ulepszyć nasze DNA. Naukowcy z Matrix nadal mają podstawową wiedzę na temat biologicznych efektów tego zaawansowanego gamma light, czyli światła, mimo że wielu naukowców na całym świecie doświadczyło i odkryło udowodniony fakt, że gamma light waves mogą przekształcać DNA wszystkich organizmów żywych z jednego gatunku na inny. Większość głównego nurtu społeczności naukowej nie była gotowa ani wystarczająco odpowiedzialna na jakiekolwiek praktyczne lub humanitarne wykorzystanie technologii. Naukowcy mają dowody na to, że skierowanie światła lasera gamma przez komórki embrionalne gatunku pierwszego do zarodka gatunku drugiego powoduje, że zarodek gatunku drugiego rodzi się jako hybryda obu gatunków. Te eksperymenty zostały przeprowadzone z jajkiem kurzym, do którego dodano DNA z jaja kaczki, co spowodowało, że stało się ono hybrydą kurczaka i kaczki, z pomarańczami i jabłkami, roślinnością i innymi zwierzętami, wszystkie dające takie same rezultaty hybrydowych aktywacji DNA. To jest w 100% prawda. Przeprowadź również własne dogłębne badania. Ty się genetycznie aktualizujesz, a to odbija się na naszym fizycznym, kwantowym świecie. Od Cosmic Light Force. Tak. Tym akcentem dobrnęliśmy do końca. Dobrnęliśmy do końca. Udało się. Obojętnie jak, ale dobrnęliśmy. Tak jest. Dobrze, moi drodzy. Dziękujemy Wam za zobaczenie. Zostawcie po sobie komentarz, palec do góry. Będzie nam bardzo miło. Pomożecie tym, żeby ten film dalej dotarł też do innych. Takie Wasze podziękowanie w naszą stronę. Także tyle na dziś. Życzymy Wam miłego dzionka, oczywiście, pełnego słońca. Tak? Wdzięczność wszystkim, którzy spędzili z nami czas. Miłego dnia. Szczęśliwych dni, samych
świetlistych, radosnych, pełnych miłości. Kochamy Was. Pa, pa. Pa.